Wtedy pomyślałem o panu Tadeuszu, dlatego że pan Tadeusz jest napisany w 832 roku z myślą o tym, żeby ta biedna, zagubiona emigracja, a nie tylko emigracja, no bo myślał Mickiewicz pewnie i też o czytelnikach w kraju. To było niestety trudne, dlatego że ta książka do kraju z powodu bardzo ścisłej kurtyny granicznej, zwłaszcza rosyjskiej, nie mogły się przedostać. No w każdym razie napisał książkę, która za czytelnika zagłębia w jakiejś przeszłości, w jakimś świecie dzieciństwa. Świat dzieciństwa zawsze jest oświetlony, zawsze słońce tam świeci, zawsze jest tam pięknie. Tak, problemy są takie, no, do pokonania. I wtedy pomyślałem, że pan Tadeusz może być filmem, który no, zbliży nas do tego świata. Może nie miałem takiej świadomości, tak jak w tej chwili to rozumiem, w momencie, kiedy już film przeszedł przez ekrany, odegrał swoją rolę tyle lat temu. No ale jakieś przeczucie takie mną kierowało. Oczywiście trudność. No pierwsza rzecz, jak to zrobić? Czy zaadoptować ten poemat i napisać na nowo dialogi prozą, żeby zrobić z tego powieść. No, mnie się wydawało, że najpiękniejsze, ponieważ robiłem wesele i wiedziałem, co to znaczą dialogi mówione wierszem. Rozumiałem, że te dialogi muszą pozostać, że to będzie właśnie to i fragmenty komentarza wzięte wprost z poematu dadzą to, co jest najpiękniejsze, język. A coraz bardziej nasz język się zapadał w taką właśnie bądź jakość tej komercji, tej reklamy, tego takiego życia, że tak powiem, z dnia na dzień. W związku z tym pomyślałem, nie, to muszę zostawić, ta poezja niech będzie na ekranie. No i wszystko zrobiliśmy, co było możliwe, żeby wykreować świat takiej przeszłości. No ale co to jest poemat Pan Tadeusz? Pan Tadeusz w ogóle jako postać odgrywa nie taką ważną rolę w tym poemacie. To jest tylko jakby człowiek przyszłości. O nim będzie dalej, tak chciał powiedzieć autor. Ale jest i podtytuł w poemacie Adama Mickiewicza. Podtytuł brzmi Ostatni zajazd na Litwie. A Ostatni zajazd na Litwie to już brzmi dobrze, to już może być tytuł filmu, bo to jest akcja. Ostatni zajazd. Co to jest zajazd? No zajazd polega na tym, że w Polsce, tej, którą opisuje Mickiewicz w swoim poemacie, Polskę lat 800, 812, to jest ten czas, kiedy Napoleon idzie na Moskwę, żeby i prowadzi swoją olbrzymią armię, tak się kończy poemat Adama Mickiewicza. W tej Polsce było co prawda sądownictwo, ale nie było żadnej egzekutywy prawa. Jeżeli ktoś chciał prawo wyegzekwować, wyrok, no to musiał mieć przyjaciół, przyjaciele musieli mieć szable i trzeba było napaść na tego, który był skazany wyrokiem prawnie sądowym i odebrać mu to, co się należy. To się nazywał zajazd. Ostatni zajazd, no to, bo to jest ostatnie wydarzenie tego rodzaju, które opisuje Mickiewicz. No, to już nie jest tylko wspomnienie łagodnego dzieciństwa i, że tak powiem, no, obraz rodzajowy, tylko to już jesteśmy blisko naszych spraw polskich. Jak to jest, co to za kraj, w którym istnieje sąd, a nikt tego sądu nie słucha?